Cześć czołem, z tej strony Maciej i Ola. Przez 6-8 lat, nie pamiętam dokładnie ile, mieszkaliśmy w Londynie i przez większość tego czasu w jego centrum, także mamy to miasto dobrze rozeznane. Następnie wyjechaliśmy na ponadroczną podróż, zmieniliśmy całkowicie tryb życia tutaj z pracy w korporacjach do podróży. A następnie po tym roku zamieszkaliśmy znowu w Polsce. W tym odcinku opowiemy, jakie są nasze odczucie po kolejnym powrocie do Londynu, po tym całym czasie. Bo przyjechaliśmy tutaj teraz, tym razem już na wycieczkę, żeby zwiedzić stare śmieci, wrócić do tego, co nam się podobało, odświeżyć pamięć, no i też może były rzeczy, których tak bardzo nie docenialiśmy, nie widzieliśmy ich z poziomu pracy tutaj, ale teraz, kiedy przyjeżdżamy ponownie, możemy na nie zwrócić uwagę. Przechodzenie na czerwonym świetle też mi w sumie brakowało. Tutaj jak nic nie jedzie, możesz śmiało iść, albo nawet iść w środku drogi, bylebyś uważał. W tym filmie opowiemy o wszystkim, o czym tęskniliśmy podczas naszej nieobecności tutaj, o czym nie tęskniliśmy, do czego chętnie wracamy, do czego mniej i innych rzeczach, które przyjdą nam na myśl. Będzie naprawdę sporo konkretnej dawki informacji. Po roku nieobecności wjeżdżamy nocą z lotniska w znajome tereny, aż łezka się wokół kręci. To nic innego jak jedna ze stacji kolejowych, ale ta specjalna, położona jest na moście, a obok widok na wszystkie strony, bo to jest na rzece. Przesiadamy się na kolejny pociąg i nocujemy u znajomych. Rano pora na eksplorację miasta. Nieustanną częścią podróży po Londynie i przemieszczania się jest jazda, czy to w metrze, czy w pociągu. Rano jest gorzej, jest więcej ludzi, więcej tłumu, ale jadąc później w zasadzie miejsca nie brakuje. Tutaj w podróży do pracy, czy też z pracy nieczęsto spędzić można 2 godziny dziennie, niektórzy spędzają więcej. Takie są realia wielkiego miasta i poruszania się po nim. Z kolei sieć kolejowa jest tak rozwinięta, że nawet do największej wioski gdzieś daleko na obrzeżach dojeżdża pociąg i mniej więcej co godzinę można jechać, czy też wrócić z Londynu. Nie mówiąc już o metrze, autobusach w środku miasta. To hula naprawdę elegancko. Wystarczy tylko powiedzieć, że w czasach, kiedy w Polsce czy na terenach ziem polskich były powstania o niepodległość, w tym czasie tutaj otwierano pierwszą linię metra. Dobra, witamy w Londynie. Co zamawiasz, Olu? Kawę, moją ulubioną, Co jest to? kokosowe americano, kanapkę. To, czego brakowało nam z Londynu, to te różne sieciówki, gdzie są fajne promocje, można popić kawki, coś zjeść, zasiąść tutaj za witrynką i patrzeć, co się dzieje na ulicy. Tego tutaj jest mnóstwo, na każdym kroku. Niektóre promocje na przykład mówią o tym, że taką kawkę możemy sobie wziąć 5 razy dziennie, płacąc miesięcznie za to 20 funtów, czyli jakieś 100 zł. Dzisiaj już 30, bo podrożało, ale jak my tutaj urzędowaliśmy właśnie tyle, czyli 20, to kosztowało. Każdy mniej więcej ma taką swoją ulubioną sieciówkę, do której zachodzi, czy to na lunch, czy po prostu w ciągu dnia, na weekendzie, kiedy ma tylko czas. Taki lokal wygląda elegancko, jest mnóstwo siedzeń, jest po prostu przyjemnie. Są również osoby, które do takich sieciówek sobie przychodzą, rozkładają komputerek, laptopika, biorą jedną kawkę i kanapkę i tak cały dzień po prostu pracują. Jak dla mnie to są warunki niemożliwe, ponieważ jest tutaj bardzo głośno i tłumnie cały czas, ale widocznie to kwestia przyzwyczajenia. Popijając kawkę, obserwujemy, jak żyje ulica.
Jest sporo ludzi, są różnorodne twarze, każdy gdzieś biegnie, każdy gdzieś się śpieszy, a my łyczek za łyczkiem wtapiamy się w otoczenie. Poniekąd brakowało mi też po prostu zwykłej londyńskiej ulicy, gdzie jest tyle różnorodności, tyle tutaj niespodzianek czeka na każdym kroku. Jest doszczętna bieda, jest doszczętne bogactwo. Tutaj spotkasz ludzi z całego świata, bo nie tylko obywatele wysp tutaj mieszkają i pracują, cała Europa oraz również duże części świata. Nie tęskniłem natomiast za tłumami turystów, których tu można spotkać na każdym kroku, ponieważ miasto jest odwiedzane niezależnie czy to zima, czy to lato, czy to wiosna, czy jesień. Tutaj zawsze się coś dzieje i zawsze mnóstwo ludzi w określonych terenach cały czas krąży po mieście. Gość pewnie się przez to prześliźnie i to na luzie i pewnie zniknie w tym koszu potem. W sumie to artyści tego typu są nawet ciekawi, miło ich poglądać tutaj. Są tutaj miejsca typowo turystyczne, gdzie naprawdę aż nie chce się uchodzić, przepełnione drożyzną, sklepami, naciągaczami. Bywa tutaj tłocznie, czasami nie można tędy przejść. Dzisiaj akurat idąc w środku dnia nie ma większych problemów, ale jak gdy nadejdzie weekend, tu będzie masakra. Za tymi miejscami nie tęsknię. Zobaczcie, jak tutaj potrafią wyglądać puby, zwykłe miejsca, gdzie ludzie idą na piwko, przystrojone, ukwiecone, piękne elewacje, czasami aż miło tam wejść i się rozsiąść. Dobre piwko też gwarantowane. Z drugiej strony jest to miasto szumiące, cały czas w pośpiechu, wyścig szczurów. Tu każdy gdzieś się śpieszy, nikt spokojnie ulicą nie idzie, każdy gdzieś goni, czy to goni do pracy, z pracy, na spotkanie, na lunch, na zakupy. To naprawdę potrafi zmęczyć, no i po kilku takich godzinach bez przyzwyczajenia jest tragedia. Pamiętam pierwsze dni, jak tutaj zaczynałem, przejście się taką uliczką to było naprawdę wyzwanie. Straszna różnorodność, miasto ma swoje dobre i złe oblicza. Tutaj obok gościa bogatego z teczką, gdzieś bankiera, będzie siedział na przykład żebrak i prosił o coś do jedzenia. Będzie też ktoś sprzedawał gazetę, będzie ktoś szedł z sprzętem budowlanym, czy jechał z pizzą na wózku, ale przyjedzie też gość w najlepszym aucie, jakie pewnie w życiu widziałem i popatrzy na to wszystko, pojedzie dalej. Jeszcze pewnie z 1,5 roku temu siedziałem tu na tych ławeczkach z kolegami z pracy i na lunchu też wcinałem to, co przyniosłem z lokalnego bazarku street foodowego. Ty, Olu, też tu chodziłaś? To akurat nie, ale na bazarek tak. Dobra, tyle ludzi, tyle różnych kultur, to wszystko się miksuje i tutaj można znaleźć też mnóstwo jedzenia, co chyba jest największą zaletą tego miejsca. Znajdziemy tu dania z całego świata, od różnych mięsnych kebabów poprzez falafelki, pizzę, włoskie jedzenie, jedzenie z Afryki, no mnóstwo. Dlatego wymieniać i wymieniać. I tak wygląda ulica w zwykły dzień, kiedy wszyscy wychodzą, żeby poszukać właśnie jakiegoś jedzonka w przerwie w pracy. Tutaj jadałem falafelki. Tutaj stałem w kolejce, pan lepił mi falafelki i tortilla jadłem. Dzisiaj ludzie, to też idziemy coś zjeść przy okazji wizyty tutaj. Dobrze wróci do dobrych smaków. Cała ta ulica jest zastawiona straganami, gdzie panowie gotują i panie. Każda buda w zasadzie to jakieś inne miejsce. Co warto podkreślić, nie są to turystyczne miejsca, są to głównie miejsca dla ludzi, którzy pracują. I takich miejsc, marketów jedzeniowych, które rozstawiają się na ulicy w dni tygodnia, jest w Londynie naprawdę sporo. Ten jest jednym z większych. A tutaj w tym miejscu za 25 zł mniej więcej ładowałem sobie do pojemnika co chciałem, aż napełniłem go i potem było tyle jedzenia, że zostawało na potem. A moje ulubione miejsce to tamta czarna fasada
bar sałatkowy, zawsze kolejka na minimum 20 osób, ale warto. Ogromna micha sałatki, dobrej jakości, z pysznymi dodatkami i zawsze zostawało na później. Tutaj można nawet spróbować mięska z grilla, które panowie robią, tu kurczaki, tam jakieś inne mięska. Potem to wszystko ląduje na tortilli czy w styropianowym pakowaniu i można to śmiało zjeść. Wow. Patrzcie, jakie eleganckie danie. Tutaj pan wszystko robi na miejscu. Thank you. Są też polskie kiełbaski. Patrzcie, jakie porządne. Ale zgłodniałem. Idę teraz do mojej najlepszej knajpy, gdzie robią falafelki w takich tortillach, w wrapach po prostu. Wywijane z sałatką, sosami. To jest pan z Algierii, który robi te falafelki i nazywa się Falafel King. Król falafeli lokalny. You can have escape right now. Yeah, please come like this, yeah, after they come here, I'll go back. Za tym jedzonkiem tęskniłem przez ten rok. Patrzcie, jaki falafelek jest fajny, żółty, zielony w środku. Sosy są zupełnie inne niż w Polsce. Jest sos miętowy, sos ostry. Poza tym dużo sałaty lodowej, jest pomidor, jest cebula. Nie wiem, jak to robią, próbowałem to otworzyć, nigdy mi nie wychodziło. I robią też go na dwóch tortillach, zawijają w papier, kroją na pół. To jest to, co robi, że ten falafelik, ten rapik jest zajebisty. Ojej, smak. Chrupiący, ostry i sycący przede wszystkim. Dla odróżnienia jesteśmy teraz też w markecie street foodowym, ale tu jest turystycznie. Tu przychodzą głównie turyści, bo jest to znany market londyński, już teraz bardzo powszechny. Wszystko wygląda piękniej, ładniej, super ułożone, ale jest też dużo drożej. Tu mniej więcej ceny są o 1/3 wyższe niż na takich lokalnych marketach dla pracowników. Idziemy teraz Oli ulubioną trasę, którą tutaj pokonywała przy okazji, kiedy mieszkaliśmy w centrum. Jest to trasa, którą ja nazywam sklepową i zaliczy kilka tutejszych sklepów, między innymi tanie sieciówki, tak jak na przykład Primark. Co jeszcze jest? TK Maxx. TK Maxx, ale to jest inna klasa TK Maxa niż u nas w Polsce. Można naprawdę tanio super rzeczy złapać, bardzo markowe. A tutaj na przykład książki za 1 funta, za 5 zł mniej więcej. I takie znaleziska się tu znajdą i takie z górnej półki, gdzie pewnie książka będzie kosztować z 10 razy tyle. A to jeden ze sklepów zwanych Charity Shopem. Są tutaj po prostu rzeczy, które ludzie oddają za darmo, potem ktoś to sprzedaje i ze środków zebranych zbiera się pieniądze na jakieś szlachetne cele. Można tu złowić naprawdę taniutkie perełki. Patrzcie tutaj, taka mapa przepięknie wygląda na starym papierze. Nie wiem, czy to druk, pewnie tak, ale zrobiona jest elegancko. 1 funcik, a tutaj Ola też coś znalazła. Mapę Herefordshire. Mieć takie znaleziska to naprawdę fajna sprawa, można przywiesić na stale, na ścianie czy gdzieś indziej w ramce. Już kilka razy to robiliśmy i bieremy, kupujemy. 10 zł wydamy, ale patrzcie co mamy. Patrzcie, co znaleźliśmy w takim antykwariacie w centrum Londynu. Mapa jeziora Śniardwy z lat 50. Wszystko po polsku ładnie opisane. Tutaj Mikołajki jako mała wioska, a teraz to jest niemalże turystyczna metropolia. Tak to kiedyś wyglądało i takie rzeczy właśnie można tutaj znaleźć. Kosztuje to 5 zł. Tutaj mapa Buenos Aires i różne inne ciekawostki. Jest też wystawka z przewodnikami o różnych krajach. Niektóre to praktycznie nowe książki, po prostu tutaj podarowane. Ojejku, jest w czym wybierać.
Jest to też super opcja na pamiątki z tego miasta. Taka książka, zamiast kupować w jakimś burżujskim sklepie, tutaj za 3 funty 15 zł. Może to dziwnie zabrzmi, ale to też super miejsce, którego mi brakowało na poglądanie sobie innych ludzi. Nie tylko polskie twarze, czasami jakaś osoba z zagranicy się znajdzie, to naprawdę cała mieszanka ze świata. Więc fajnie to zobaczyć, jak się ludzie ubierają, jak się zachowują, co robią, jak wygląda ich na przykład styl życia, czy bycia nawet. Niektórzy są bardzo wyluzowani, inni zaganiani. Każda narodowość ma jakieś swoje charakterystyczne cechy. Primark to jeden z najtańszych tutaj sklepów. Tu możemy dostać w zasadzie wszystko, co z odzieżą związane. Czasami te sklepy są mocno rozwalone, wszystko jest po prostu porozrzucane, ale stąd można wygrzebać to, co się chce. Są ogromne, piętrowe, kilkupiętrowe sklepy. To kolejka do kasy. To z kolei jedno z ulubionych miejsc Oli na łazikowanie, czyli takie bez zobowiązań chodzenie po różnych miejscach, gdzie może coś kupi, może coś zobaczy i tak dalej. To jest cały wielki budynek, kilka pięter poświęconych tylko i wyłącznie włoskiemu jedzeniu, zakupom i tak dalej. Można tu zdobyć winko, piwko, coś spróbować, zjeść dobre spaghetti, czy na przykład kupić dobry makaron. I o dziwo, wygląda to na miejscu bardzo, bardzo drogie, ale czasami jak rzucą jakąś promocję, no to jest taniej niż sklepy. Generalnie te dobrej jakości włoskie produkty są tutaj tańsze niż w supermarketach. Nawet bez promocji. Tutaj znaleźliśmy takie sardele anchois za 4 funty, czyli około 20 zł. Dla porównania w Polsce taki słoiczek o takiej pojemności duży pewnie by też kosztował z 20-25 zł. No ale jednak lokalizacja i wygląd tego sklepu to jest trochę inny niż nasz polski. Nawet teraz tutaj znaleźliśmy włoski makaron przeceniony o 50%, mniej więcej za 6-7 zł pewnie. Teraz go można kupić. Konkretna paczka. Chodzimy teraz tutaj, gdzie mieszkaliśmy rok temu. Dziwne uczucie. Mieszkać tu przez długi czas, potem wyjechać i teraz wrócić i niby wszystko jest znajome, ale już nie jesteś tutaj w tej pozycji takiej jak wcześniej, tylko odwiedzasz to miejsce. Bardzo dziwne uczucie. Tutaj generalnie mamy wszystko obczajone, zwiedzone. Tysiące razy tędy przechodziliśmy. Tutaj są czerwone drzwi. Mieszka czarny kot, który często nas tutaj witał na ścieżce, jak szliśmy sobie gdzieś. Tu w okolicy też pracowaliśmy, mieszkaliśmy, więc to są nasze rejony. Tą trasą przez kilka lat maszerowałem do pracy, Ola też. Kilkadziesiąt razy w złym bardzo stanie też wracałem. I w pośpiechu, i na spokojnie. I w słoneczne dni, i w deszczowe. Tak to wyglądało. W zdrowiu i w chorobie. Fajnie jest tak wrócić na takie stare śmieci, zobaczyć co się dzieje, czy coś się zmieniło. No taka podróż w czasie. Idziemy zaraz zobaczyć, jak wygląda nasze mieszkanko. W sensie zewnątrz, tylko taki mamy do niego dostęp. Nagraliśmy też film, jak się wyprowadzaliśmy, jak to wszystko wygląda. Ale jeszcze nie ujrzał światła dziennego, może kiedyś. Opowiadaliśmy tam, jak mieszkamy, jak to wygląda, co za ile i tak dalej. A tutaj mały park zaraz przy mieszkaniu. Tu trzeba uważać na gołębie, bo coś, czasami można coś dostać z góry. Nieraz dostałem. Już czekają. No zobaczcie, tak to wygląda teraz. Tak samo jak wyjeżdżaliśmy w sumie. Nie, czekaj chwilę. Trzeba przyznać, że
nowy gospodarz trochę bardziej dba o całość. Patrzcie, postawił sobie taki fajny płotek. Widzę, drzwi są otwarte. Ma lampki. Mieszkaliśmy właśnie tutaj na lewo, to był nasz balkon z ogródkiem. Nie chcę teraz tam zaglądać, ale kilka rzeczy jeszcze po nas zostało. Te czarne drzwi kiedyś były czerwone, ale zostały wymienione chyba, bo tamte były w bardzo złym stanie. Ola tu pozuje teraz. Obok jest kościół. Nie zostaje wymienione, tylko pięknie pomalowane. Tak? Przybyło też kwiatków, widać przez okna. Powiem wam tak, to nie wygląda za pięknie, ale tak mieszkaliśmy. Było to fajne mieszkanie w centrum miasta, takim solidnym centrum w bardzo niskiej cenie. Oczywiście z tego powodu były pewne minusy, bo nie jest to za nowe mieszkanie, zimą było trudno, ogrzewanie takie sobie, ale wspomnienia są eleganckie. Kiedy tutaj mieszkałem, bardzo podobało mi się i dalej się podoba po prostu błąkanie się po uliczkach. Jest tu ich tysiące, możesz się zgubić, potem znaleźć i tak naprawdę w każdym zaułku możesz odnaleźć czy to ślady historii, czy całkiem interesujące rzeczy. Tutaj na przykład, patrzcie, między zwykłymi blokami, kamieniczkami nagle w dole bardzo stary kościół, który jest jednym z najstarszych w Londynie. Teraz chciałbym poruszyć temat różnych miejsc, placów klimatycznych, historycznych, miejscówek, gdzie warto przysiąść i zastanowić się nad tym, co tu było. Jest często coś wytłumaczone. Tu na przykład, patrzcie, kiedyś był to kościół, ale został zbombardowany i się zawalił. Obecnie jest tu park, a można przysiąść. Często też niestety tutaj żuliki siedzą na tych ławkach i proszą o datki. A tam naprzeciwko budynek, który po prostu w ciągu roku nagle wyrósł. Był tam kiedyś stary budynek, podobny do tych wokoło, ale zbudowano i buduje się już nowy. Mnóstwo jest takich przebudów, miasto cały czas się zmienia i jakby ta zmienność tego wszystkiego to jest też takim olejem napędowym tutaj do odkrywania tego miasta co jakiś czas na nowo. W tym mieście nie brakuje ludzi bogatych, firm, innych rzeczy, a to też popycha cały przemysł architektoniczny, konstrukcyjny do stawiania naprawdę perełek i też na użytek zwykłych ludzi. Zwiedzać to, oglądać, inspirować się tutaj można w nieskończoność praktycznie. A tutaj była praca Oli. Ten budynek, 7 lat w jednym miejscu. Ola zaraz idzie na spotkanie z kumplami tutaj. A ja idę na spotkanie z moimi kumplami. Nie wiem, czy uda mi się coś tam przemycić, ale spróbuję. Nie wiem, jak to się skończy, mam nadzieję, że nie tragicznie. To jest chyba jedna z najlepszych rzeczy w Wielkiej Brytanii, jaką doświadczyłem. Zobaczcie, jest czwarteczek po południu, godzina 17-18, całe miasto, ludzie wylewają się do pobliskich pubów i barów, żeby po prostu napić się piwka od razu po pracy, żadnej przerwy, żadnego powrotu do domu i jazda. I często tak nawet zostają do późnych godzin nocnych. Potem ostatnim pociągiem wracają do siebie. Tutaj jak spotykasz się z kimś, to idziesz do pubu. Nie ma gości w domu. Rzadko, chyba że są z Polski. A w Polsce z kolei raczej się kogoś zaprasza do domu. Tutaj wszyscy maszerują do pubu i tam jest generalna wielka impreza. Ustawiona rozmowa, mieliśmy rozmowę 5 minut temu. Nie zdążył wyciągnąć kamery. Jakie są według Ciebie największe zalety życia w Londynie? No zarobki, że coś się dzieje w tym mieście. No stop. Okej. Karolina. Cały czas coś się dzieje. W weekend masz problem, na które z wydarzeń chciałbyś pójść, bo jest ich tyle, a nie gdzie w ogóle mogę pójść, bo już na wszystkim byłem. Masz całą masę różnych połączeń, masz całą masę lotnisk, z których możesz polecieć do fajnych miejsc w całkiem dobrej cenie.
Tu jest zajebiście dużo restauracji i możesz spróbować każdej kuchni, jakbyś tylko chciał. No nie nudzisz się, nie ma opcji, żeby się nudzić, plus masz dużo lepsze zarobki. Lubię styl życia Brytyjczyków. To nie jest taki poważny i smutny jak w Polsce, tylko taki bardziej luźny. Jakie są największe zalety życia w Londynie? Tak jak... Możliwości. Jedynie. Dobra. Dalej. Powiedzieliśmy to samo krótkimi słowami. Alu, Jakby całokształt. nie zgadniesz, jakie zadam Ci pytanie. Jakie są największe zalety życia w Londynie? Dostępność produktów bezmięsnych i ekologicznych w racjonalnych cenach. Największe wady życia w Londynie.